Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam coś nietypowego, ponieważ będę używała nietypowej włóczki. Postanowiłam użyć włóczkę, która leży u mnie już dosłownie chyba 2 lata w szafie i nie mogłam się przekonać, co z niej zrobić, bo za każdym razem wydawało mi się, że wszystko wychodzi krzywe, nierówne i brzydkie, a dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim wzorem, gdzie po prostu wszystko, co wyjdzie krzywe, nierówne i brzydkie, znaczy, że takie ma być, bo nie ma żadnej brzydoty, to jest po prostu piękno w tej włóczce i zaczęłam to doceniać. Jest to włóczka od Rosarios 4 Vira Vento. To jest bawełna, z tym, że to jest taka bawełna, która ma, słuchajcie, takie futerko. I to jeszcze nie wszędzie, bo niektóre kosmyki są puste, a niektóre mają futerko. Puste i futerko. No i de facto jest to bawełna, więc te niteczki takie wystające to są bawełniane, nie będzie nam ciepło, a jednocześnie mamy fajną bluzeczkę, fajny top, taki przewiewny, luźny i naprawdę taki dający trochę takie uczucie, że jest mięciutki, przez tę właśnie taką strukturę tej włóczki. No ja długo się do niej przymierzałam i nie wiedziałam, co z niej zrobić, aż w końcu zdecydowałam, nie ma to co kombinować, trzeba zrobić najprostszą bluzkę. No i teraz właśnie Wam pokażę taką najprostszą bluzkę, nawet dla osób, które wiedzą, że oczka im nie wychodzą ładnie, równo, które ćwiczą szydełko. Uwierzcie mi, to będzie bluzka dla Was, dla wszystkich, dla zaawansowanych, dla początkujących, którym oczka po prostu czasami nie wychodzą równe i dla tych, którzy chcą, żeby te oczka były nierówne. Oczywiście ja tą bluzeczkę dedykuję pod tą włóczkę, pod to, ponieważ wzór zupełnie będzie inaczej wyglądał, jeśli użyjecie zwykłej bawełny. To będzie wzór taki bawełniany, te oczka też będą nierówne, bo ja używam dużego szydełka i wzór będzie wyglądał inaczej. Oczywiście nie mówię, że źle, natomiast akurat taki wygląd uzyskacie tą włóczką, bądź podobną, jeśli macie swoje ulubione i wiecie, że ma taką strukturę takiego futerka. No ale u mnie tutaj oczywiście ta struktura nie jest pełna z futerka, bo ma też zwykły taki pusty sznureczek. To jest, słuchajcie, struktura przypominająca bardzo kordonek, bo tu mamy 50 gramów, 150 metrów, więc tu jest tego sporo. Jest to dosyć cienka włóczka, ale ja postanowiłam użyć, słuchajcie, szydełka 6 mm. Robię wielkie dziury, po prostu wielką siatkę, obszernym wzorem, żeby to fajnie wyglądało, ponieważ mamy dużo takich właśnie momentów, gdzie ta wzór się inaczej układa przez te futerko, dlatego używam dużego szydełka. Używam też szydełka 5 mm do wykończeń, żeby ewentualnie zszyć, żeby troszeczkę zawęzić ten wzór, żeby mi się nie rozszerzał. Ja zużyłam, słuchajcie, 5 takich motków. Uzyskałam szerokość około 50 cm, długość 55 nawet do 60 cm, więc myślę, że to jest taki rozmiar między S a M. Ona jest jeszcze rozszerzalna, co prawda ja jeszcze tego nie wyprałam, ale prałam próbkę, więc wiem, że w miarę fajnie się to pierze i nie rozciąga, więc myślę, że takie zostanie po całkowitym wypraniu. Jeśli teraz chodzi, słuchajcie, o wzór, ja Wam oczywiście pokażę próbkę. Jest to bardzo prosty wzór, dwustronny, dokładnie taki sam. Pewnie niektórzy już korzystali z tego wzoru, ale on nadaje takiej fajnej struktury. Nie są to zwykłe półsłupki. Ona tworzy taką nietypową siateczkę i oczywiście polecam też sprawdzić sobie ten wzór zwykłą włóczką bawełnianą. Może fajnie wyglądać, aczkolwiek na pewno będzie tworzyć takie nierówne dziurki. Przez to, że używamy włóczki takiej właśnie z futerkiem, te wszystkie nierówności wyglądają w sumie jak jeden wielki, uporządkowany świat, ponieważ wszystko ma tak właśnie wyglądać, do tego jeszcze wplatane to bawełniane futerko, więc tak jak widzicie na manekinie, tak to wygląda. Ja tutaj jeszcze staram się Wam mniej więcej pokazać, jak to będzie wyglądać w przybliżeniu, no bo faktycznie ten wzór jest po prostu różny i dzięki temu daje taką jednolitą, jednakową, fajną strukturę. Jeśli nic nie pasuje, to znaczy, że wszystko ze sobą pasuje. Nie no, oczywiście żartuję, ale tak mniej więcej wygląda ta bluzeczka, ten top. Ja też pokazuję Wam to po to, ponieważ wiem, że nie każdy lubi takie rzeczy, ale ja jakby miałam dosyć długo ochotę zrobić coś z tej włóczki i nie wiedziałam co. I tak naprawdę okazuje się, że najprostsza rzecz jest najładniejsza, czyli tak naprawdę bez żadnych dodatkowych ściągaczy, zwykłe panele
2 panele na rękawy, 1 panel na tył i 1 na przód z delikatnym wcięciem, żeby się oczywiście ładnie układało na szyi. No i na samym końcu wszystko zszywamy razem, także nie ma ściągaczy, bo ściągacze pewnie i tak byłyby mało widoczne. Luźna, prosta bluzeczka, a jednocześnie bardzo szykowna. Bardzo mi się, słuchajcie, spodobała. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej włóczce, czy kiedykolwiek pracowaliście taką włóczką bądź podobną i jakie projekty robiliście. Bardzo mnie to ciekawi, czy po prostu jest zainteresowanie z Waszej strony na tego typu topy, bluzeczki, no bo to są na pewno takie bardzo fajne, przewiewne rzeczy, bo to jest bawełna. Także ciekawa jestem, czy ktoś z Was już ma coś takiego lub podobnego. Ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję za każde wsparcie, które mi udzielacie, za każdy komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i wsparcie. Także ja wszystkie informacje zostawię jeszcze na dole w opisie, gdzie dokładnie można kupić taką włóczkę i oczywiście wymiary. No a Was zachęcam do szydełkowania. Dobra, to idziemy dalej. Taką bluzeczkę robimy z osobnych paneli, czyli musimy wykonać 4 panele, 1 tylny, 1 przedni i 2 takie same na rękawy. Ja mam już tutaj przygotowany panel tylny, on dokładnie tak wygląda. Tak wygląda ten wzór, jeśli chodzi o podgląd nie na swetrze. I teraz tak, wzór wykonujemy w taki sposób, że robimy odpowiednią liczbę oczek łańcuszka, następnie pracujemy tam i z powrotem, więc liczba oczek łańcuszka to tak naprawdę szerokość Waszej bluzeczki, natomiast wysokość robimy sobie na bieżąco. Jeśli chodzi o tą konkretną włóczkę, to ona zachowuje się w taki sposób, że lubi się ciągnąć w tą stronę i w tą stronę. Dlatego ona jest moim zdaniem taka neutralna. Ja zrobiłam sobie ją na szerokość około 50 cm, ale gdy wyciągnę ją w ten sposób, no to ona się zmniejsza. Natomiast po usztywnieniu, to znaczy po zszyciu, wiadomo, że sweter będzie wyglądał, czy bluzeczka inaczej, ona się zablokuje. Tak naprawdę zanim zszyjecie, można też wyprać próbkę i zobaczyć, jak się zachowuje po wypraniu panel. No ja robię sobie taki trochę długi ten panel. Jeszcze nie wiem, jak on wyjdzie w poszyciu, Wy już wiecie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Panel tylnie jest prosty, to jest zwykły prostokąt, czy też kwadrat, w zależności od tego, jaki robicie sweter, jaką bluzkę, czy długą, czy krótką. Natomiast panel przedni będzie się różnił tylko tym, że zrobimy sobie takie wcięcie na dekolt, najzwyklejsze w kształcie takiego tutaj prostokąta, czyli będziemy odcinać włóczkę i robić wysokość na ramiona, odpowiednią, to może być 5 cm, może być więcej, no i z drugiej strony też na ramiona. Rękawy będziemy robić w bardzo prosty sposób, również to będzie prostokąt, to będzie rękaw składany na pół, czyli też z jednego panelu. Także wszystko będzie tak naprawdę bardzo proste. Jedyną trudnością jest oczywiście wykonanie sobie tego, może nie wzoru, ale tą włóczką tego wzoru, bo ona faktycznie będzie się Wam troszeczkę gubić i plątać, ale nawet jeżeli się gdzieś zgubicie i zaplątacie, to uwierzcie mi, nigdzie tego nie zauważycie, bo tak wygląda właśnie ten wzór, taki uporządkowany bałagan, można powiedzieć. Jeśli chodzi o sam wzór, to ja pokażę Wam na początku na tej zwykłej włóczce bawełnianej, ponieważ wiem, że będzie problem z zauważeniem nitek, pętelek i może być po prostu ten filmik wtedy chaotyczny. Natomiast oczywiście pokażę Wam też, jak ja sobie radzę z tą włóczką, robiąc panel. Jestem w trakcie robienia kolejnego tutaj rękawa, więc również Wam to zademonstruję. A na początek zrobimy sobie zwykłą, prostą włóczką, żeby się tutaj nie dostać oczopląsu. Czyli tak, wybieram sobie szydełko duże, 6 mm, takim samym szydełkiem pracuję na tej włóczce docelowej. Robię sobie pętelkę podstawową i ilość oczek nie ma znaczenia, czy parzysta, czy nie, natomiast musi stanowić szerokość Waszej bluzeczki. Czyli na początku dobrze zrobić sobie próbkę, żeby zobaczyć, ile musicie nabrać oczek, żeby uzyskać odpowiednią szerokość. Dla mnie jedno oczko to około 1 cm, więc jeżeli zrobiłam bluzeczkę na 50 cm, to nabrałam 50 oczek. Ona się troszeczkę może, tak jak Wam pokazywałam, rozszerzać, zawężać, ale zrobiłam 50 oczek i tak jest dobrze. Natomiast tutaj będzie to tylko próbka, więc dla przykładu nabiorę może 10. Tu mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I oczywiście jeszcze jedno dodatkowe jako brzegowe, natomiast zaczynamy od tego drugiego oczka, czyli od 10.
odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby zobaczyć tylne pętelki. No i oczywiście tutaj je widać, natomiast na tamtej włóczce słabo widać, ponieważ jest to futerko, które przeszkadza i ciężko znaleźć tą pętelkę. Ale nie musi to wcale tak być, że musi to być tylna pętelka. Ważne, żebyście mniej więcej rozróżniali oczka i nabierając na szydełko włóczkę, można się naprawdę wbijać nawet w dwie, czy w trzy to nie, ale w jedną czy w dwie pętelki dowolnie. Jeśli Wam to będzie sprawiało problem, wybrać tylną pętelkę. Można się pomęczyć i jej poszukać, natomiast jeśli nie chcecie tego robić, to tak jak mówię, wystarczy zachować tą samą liczbę oczek, a to, gdzie dokładnie umiejscowicie szydełko, czy pod dwoma pętelkami, czy pod jedną, nie ma znaczenia. Po prostu i tak tego nie będzie widać. Dobra, ponieważ tutaj widać, no to ja zrobię na tej środkowej pętelce, czyli tutaj z tyłu łańcuszka. Dobrze jest, jak pracujecie właśnie na tylnej pętelce łańcuszka, to od razu sobie ułożyć tak łańcuszek w ręce, żeby się nie przekrzywiał i wtedy mamy pewność, że będziemy dobierać te tylne pętelki. Dobrze, czyli tak, pierwsze zostawiamy, wbijamy się od razu w drugie, mam zrobiony narzut, wbijam szydełko, przeciągam. I teraz tak, wzór będzie taki sam, czy na prawej, czy na lewej stronie. Teraz tą pętelkę, którą mam tutaj, przeciągam w taki sposób, że tylko przez jedną pętelkę pobieram i przez dwie pętelki. Zaznaczam sobie znacznikiem początkowe oczko. Tutaj też doradzam, zwłaszcza przy tamtej włóczce, początkowe i końcowe oczka znaczyć, żeby Wam się po prostu nie pogubiła liczba oczek, bo wtedy panel będzie się zwężał. I znowu narzut od dołu, kolejna pętelka środkowa, przeciągam i znowu tutaj sobie robię luźno, tak żeby ta pętelka weszła tutaj i znowu pobieram od dołu i przeciągam i znowu od dołu. Wzór jest prosty, niektórzy już go na pewno znają, bo już go używałam kilka razy, natomiast cała trudność będzie polegała na tym, żeby ten wzór zastosować do futerkowej włóczki. Ale potem ja Wam pokażę na moim panelu, jak odróżniam sobie te oczka i czy tak naprawdę jest to takie trudne. No i zobaczcie, cały czas sobie tutaj robię luźno te oczka. Akurat dla wersji włóczki z futerkiem te luźne oczka mają znaczenie, żeby właśnie zbytnio się nie zaciskały te oczka. Zwłaszcza tam, gdzie na tej włóczce jest futerko. No i ostatnia tutaj pętelka, też do przerobienia. Zrobione. Dla włóczki tamtej polecam co jakiś czas, albo nawet co każdy rząd sprawdzać dokładnie i liczyć, to, czy macie tą samą liczbę oczek, no żeby po prostu nie pruć. I znowu oczko do góry, odwracam i robię dokładnie to samo. Wbijam się w całą pętelkę, czyli patrzę od góry. Tutaj akurat to pierwsze oczko jest mało widoczne. O, tutaj to jest od góry oczka. Pętelki mają być całe tutaj. I znowu narzut. Wybieram całą pętelkę, czyli przednią i tylną. Przeciągam. I tak samo. Tutaj przez jedną pobieram i przez dwie. I znowu od dołu. Wbijam się tak, żeby mieć tą całą pętelkę. I zobaczcie, tutaj przy tych pętelkach mamy jeszcze właśnie taką dodatkową pętelkę. Ja wybieram tylko te dwie. Nie wybieram także pod te trzy. Natomiast może się tak zdarzyć przy tamtej włóczce, że tak Wam się zaczepi szydełko i się tym nie przejmujcie, bo tego nie będzie widać. Natomiast dla włóczki takiej, powiedzmy jak ta, warto jednak robić estetycznie, bo będzie widać. Więc to wszystko zależy oczywiście od włóczki. Ale tutaj akurat pokazuję Wam na tej czystej włóczce, ładnej, bawełnianej, więc łatwo widać, jak się wbić. I znowu tutaj jak przerabiam, tutaj jak przeciągam włóczkę, to zawsze przytrzymuję sobie tutaj kciukiem tą środkową pętelkę, żeby mi się łatwo przesuwało. To są luźne oczka, więc ona bardzo ładnie tutaj będzie wyglądać. I w taki sposób powstaje mi ten wzór. On inaczej będzie wyglądał właśnie tą włóczką czystą, bez żadnych poszarpań, a inaczej z tymi już poszarpaniami. I znowu oczko do góry odwracam
I to samo, czyli zobaczcie, wzór jest prosty do nauczenia, natomiast trudność jest tylko taka, że trzeba to zrobić na włóczce futerkowej. Ja specjalnie tutaj jeszcze dokończę ten rząd, ponieważ chcę Wam pokazać różnicę, jak wygląda wzór zrobiony taką bawełnianą włóczką, dużym szydełkiem, większym niż zalecanym, dlatego oczka są duże i robią nam takie właśnie dziury. Ja sobie co prawda tutaj nie zaznaczyłam ostatniego oczka, ale widzę go, natomiast oczywiście Wam polecam znaczyć, żeby nie gubić tutaj tej krawędzi. No i taka fajna siateczka wychodzi przy tworzeniu właśnie z tej bawełny. Ona może być też fajna na oczywiście do użycia jako też sweterek. Ja nie mówię, że nie, ja też planuję sobie zrobić taki sweterek czy bluzeczkę właśnie tworzone z tego wzoru, ale z czystej, ładnej, niepociągniętej włóczki. Oczywiście ona nie będzie miała dokładnie równych tych pętelek, bo zobaczcie, że tego się nie da zrobić, jak pracujemy dużym szydełkiem, ale one się tak tutaj fajnie wciągają we wzór i takie są, powiedzmy, duże dziury. Tak to się wykonuje na zwykłej włóczce. Natomiast jeśli chodzi o tą trudniejszą, to ja tutaj mam kolejny panel, tak naprawdę robię rękaw. Na rękaw nabrałam sobie 40 oczek, łańcuszka. No i tak oczywiście tak samo robię go od dołu do góry, czyli dół to jest tutaj przy tej krawędzi, no i do góry na wysokość rękawa. Oczywiście rękawy robimy na końcu, to znaczy kiedy już będziecie mieć panel przedni i tylni, ponieważ musimy wiedzieć, dokąd będzie sięgał na ramionach sweter, żeby odpowiednio wybrać długość rękawa. Natomiast ja już zaczęłam sobie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda tutaj tą włóczką. Zobaczcie, te oczka też są widoczne, bo one, jak popatrzycie sobie z góry, tutaj, to widać pętelki. Co prawda przeciąga się tutaj ta niteczka, ale jak podważycie sobie tutaj, to ją widać. Zawsze szukajcie pomiędzy oczkami tej blokady tutaj, czyli tego, gdzie się kończy i gdzie się zaczyna. Tu jest taka blokada oczek, to jak to tak nazywam, żeby nie pogubić oczek i żeby się 2 razy nie wbić w to oczko. Czyli ja robię w taki sposób, że już tu sobie znajdę moją włóczkę. Tu widzę, że mam zajęte oczko, bo weszło. Tu jest ta moja blokada, o której tak mówię, że ona tutaj jest. Robię narzut i mniej więcej właśnie wbijam się tak, jak czuję tutaj do kolejnej blokady. Jakby też nie staram się dokładnie wyszukiwać tych pętelek tutaj, ale jak popatrzycie z góry, to one są widoczne. Gorzej może być, jak robicie jakiś ciemny sweterek, no to faktycznie w kolorze czarnym może być trudno je odnaleźć, ale też się da. No i tu znowu popatrzę sobie do góry, jak tutaj to wszystko idzie. Rozciągam, to są duże oczka, więc łatwo można je tutaj zobaczyć. Nie zaciskam mocno, specjalnie robimy sobie luźno. I taki sam sposób tutaj, zobaczcie, tak samo dokładnie wykonuję. Przytrzymuję sobie tą środkową pętelkę. Tutaj przeciągam, tu sobie to przytrzymuję, żeby mi nie poszło. I teraz zobaczcie właśnie to, co Wam pokazywałam w tym oczku. W niektórych miejscach widać te pętelki, bo tam nie było, tak jak Wam pokazywałam, jak wygląda ten sznurek, tam nie było tego futerka. Więc tu można sobie podpatrzeć, że nie zabieram tutaj tych 3 pętelek, właśnie tej, tylko tą tutaj na górze. No ale nie zawsze to widać. Tutaj za chwilę mam już, zobaczcie, mnóstwo nitek, więc wiem, że muszę w miarę w górę się wbić i sprawdzić, czy są tutaj 2 pętelki. A są, więc po prostu robimy. No wzór jest prosty, ale wymaga po prostu tylko patrzenia, jak biegnie oczko, czy po prostu nie jest zgubione, czy tutaj to futerko nam gdzieś się nie zapodziało, ale i tak czy siak, zobaczcie, można nabrać wprawę i można to w miarę szybko sobie przerobić. Taką bluzkę można, uwierzcie mi, zrobić w kilka dni, jak macie czas oczywiście. Nie mówię, że jak nie ma czasu, tylko jak macie czas, ponieważ robiąc go dużym szydełkiem bluzeczkę, ona szybko idzie i szybko moteczek się rozwija. Ja tutaj też, zobaczcie, jestem już prawie na końcu.
Ja wiem, że mam tutaj 2 pętelki, bo już po prostu mój wzrok się przyzwyczaił do patrzenia na te pętelki przez futerko, ale doradzam znaczyć te krawędzie, bo można się pogubić, można gdzieś oczko przeoczyć. I tak właśnie mniej więcej to wygląda. Te krawędzie tutaj nie będą w miarę jakoś równe, ale zauważycie, gdy pominiecie jednego oczka, że ona ewidentnie będzie taki schodek o jedno mniej. Dlatego tutaj doradzam za każdym razem liczyć sobie te oczka. No i taki właśnie wychodzi nam tutaj uporządkowany chaos. Tak wygląda właśnie ten wzór robiony tą włóczką. I teraz robimy panel, tak jak Wam wcześniej wspominałam. Ja już mam gotowy ten panel na taką szerokość, jaka Wam odpowiada i na taką wysokość, jaką też Wam odpowiada. I oczywiście sprawdzamy sobie, ile oczek nabrać. Następnie zaczynamy tak samo panel przedni. Ja już też mam zaczęty panel przedni, a nawet już prawie skończony. Natomiast panel przedni będzie się różnił tym, że tak jak Wam wcześniej wspominałam, zrobię sobie delikatne wcięcie na dekolt, żeby mi nie przeszkadzało na szyi. I teraz tak, o co chodzi z tym wcięciem? Najtrudniejszy chyba moment to będzie obliczyć sobie ilość rzędów, których zrobiliście, więc może powinnam powiedzieć na początku, ale na pewno jeszcze nie robiliście, dopiero musicie oglądać film, żeby liczyć rzędy, ile zrobiliście na wysokość. To znaczy tak, ja Wam powiem tak, ja już mniej więcej zauważyłam, że biegnie taka grubsza linia pozioma i wiem, że każda taka linia oznacza jeden rząd, czyli zobaczcie, policzę sobie 1, 2, 3, 4, bo tu też jest linia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i tu 15. I ja to widzę te rzędy, że zrobiłam już 15, ale może być problem z odliczeniem tego, bo tutaj pomiędzy jest zawsze taki ściek właśnie takiej linii. No na pewno to widzicie, ja może jeszcze się tutaj przybliżę. O, tu jest ta linia, tu jest ta linia, tu, tylko one nie są równe, bo ten naciąg nie jest równy, więc tak naprawdę fajnie by było, jak robicie sobie ten panel, za każdym razem dopisywać, ile rzędów już macie przerobione, czyli co jeden wpisywać sobie kreskę, drugi kreskę, kreskę, tak żeby policzyć te rzędy, żeby wiedzieć, ile zrobiliście rzędów właśnie w panelu tylnym, żeby tyle samo rzędów zrobić w panelu przednim, ale zanim zrobicie tyle samo rzędów w panelu przednim, trzeba troszeczkę zrobić ich mniej, żeby zostawić sobie tylko wcięcie i tylko część na ramiona. No i na przykład ja już tutaj sobie wszystko poobliczałam, co było ciężkie do wyliczenia, ilość tych rzędów. Natomiast na wysokość nie mam zrobione tutaj 51 rzędów. Natomiast skończyłam panel przedni i zrobiłam tutaj na wysokość 45 rzędów, więc mam do zrobienia jeszcze 6 rzędów i te 6 rzędów wykorzystam, żeby zrobić wcięcie na dekolt. Dokładnie, tylko nadbuduję część na jedne ramiona i część na drugie ramiona i w środku powstanie przestrzeń na dekolt. To jest proste ogólnie, bo tak zazwyczaj robię te swetry. Trudność polega tylko na tym, że te rzędy trzeba sobie pilnować i liczyć, żeby mniej więcej, żeby sweterek był taki sam, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę, jeśli zrobicie o jeden rząd mniej, to może się okazać, że tego nie będzie widać, bo to jest bluzeczka, którą po zszyciu można w taki sposób zszyć, że po prostu nie zauważycie, że tego jednego rzędu nie ma. Także to jest taka dobra wiadomość, ale oczywiście lepiej, jakby wszystkie rzędy były. I teraz zrobiłam, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, 45 rzędów, to jest właśnie końcówka. I teraz będę robiła tylko część na ramiona, więc wydzieliłam sobie w środku i przestrzeń na dekolt. U mnie to jest około, zobaczcie, 24-25 cm. Zaznaczyłam sobie równo znacznikami. Tu mam 14 oczek, tu mam 14 oczek, czyli trzeba policzyć dokładnie te oczka, żeby ta przestrzeń była dokładna. No i to, co zostało w środku, to zostało. Natomiast teraz już pracuję tylko tworząc jedną część na ramię, czyli dojdę do tego momentu przed znacznikiem i zawracam. I tak muszę wykonać 6 rzędów. Zobaczcie, teraz zrobiłam sobie ostatnie oczko, więc zawracam tutaj i dochodzę do tego rzędu, gdzie mam znacznik. Raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i tutaj też właśnie sprawdzam sobie, żeby które wziąć. 10, 11, 12, 13. No i tak jak Wam wcześniej wspominałam, 14 oczek zostawiłam na ramię. Z tym, że tak, tu ponieważ nie widać, w którym momencie jesteśmy, więc najlepiej zaznaczyć sobie znacznikiem stronę, od której musimy zacząć. Bo zobaczcie, teraz idziemy na tej stronie, czyli wykonujemy ten ściek, będziemy zawracać i iść tutaj. Natomiast przy tym ramieniu musimy doczepić włóczko. No i ja po prostu wepnę sobie znacznik, żebym wiedziała, że z tej strony mam wpiąć włóczkę, żeby się po prostu rzędy zgadzały. Bo teoretycznie ktoś się może pomylić i doczepić włóczkę i jechać od tej strony. A chcę, żeby jednak zachować ilość rzędów takich samych. Może to nawet nie widać, ale warto po prostu sobie w ten sposób ułatwiać pracę, czyli żeby wykonać drugie ramię, musimy tak naprawdę doczepić włóczkę tutaj, a tymczasem ja tutaj zawracam i robię tylko tą część na ramię. I tak jak powiedziałam, w sumie takich rzędów muszę mieć 6, więc w tym momencie jeszcze mam do zrobienia 5 takich rzędów. I cały czas, słuchajcie, tak samo. Ja już tutaj nie będę tego pokazywać. Dokończę to ramię i pokażę Wam tą drugą część. No i zrobiłam sobie te 6 rzędów, tak to mniej więcej u mnie wygląda, to jest mniej więcej na wysokość 7 cm. Na końcu będziemy sobie jeszcze obrębiać część na dekolt, także tutaj się tym nie przejmujcie. No i oczywiście ostatnie oczko sobie zabezpieczam, tutaj robię oczko ścisłe. I wracam teraz do drugiej części, czyli odwracam bluzkę na tą część, którą sobie zaznaczyłam tutaj, ponieważ z tej strony muszę zacząć, żeby tak samo wyglądały rzędy. No i tutaj wyszukuję sobie tego oczka pierwszego, to jest dla mnie tutaj to oczko. Robię sobie pętelkę podstawową, robię na tej części, żeby nie było tego futerka. O, zaczepiam tutaj włóczkę, mam nadzieję, że mi się tako zmniejszyć. Zaczepiam, przeciągam, robię oczko ścisłe i jeszcze raz w tym samym miejscu wykonuję właśnie ten nasz wzór, czyli tutaj raz, mamy tutaj 2, 3, 4, 5, 6. I teraz już tak naprawdę robimy tam i z powrotem również tą samą liczbę rzędów, którą musimy wykonać. Czyli ja 6 rzędów i zaraz pokażę Wam, co dalej. Ok, skończyłam robić 2 ramiona, dwa są dokładnie takie same. No i oczywiście teraz możemy sobie tą górną część zszyć, po to właśnie, żeby obliczyć, ile potrzebujecie zrobić oczek, długość rękawa. To jest właśnie, od tego zależy, jak leży Wam tutaj ta część. Układamy sobie ten sweterek na lewej stronie. Oczywiście ciężko jest poznać, która to jest prawa, która lewa, ale wystarczy, że przyłożycie po przeciwległych panelach te sznureczki początkowe i będziecie mieć pewność, że macie taką samą w środku, taki sam układ, chociaż ciężko do rozróżnienia. Czyli tak, ja sobie to złożyłam, te 2 panele i teraz będę zszywała tą górną część. Górną część zszywam tak samo szydełkiem, czyli wbijam sobie szydełko w pierwsze początkowe oczko tutaj, z tego panelu, no i w pierwsze początkowe oczko tutaj, z tego panelu. Doczepiam sobie włóczkę i będę zszywała oczkami ścisłymi. Cały sweterek będę zszywała oczkami ścisłymi. Trzeba to robić w miarę luźno, żeby sobie tej krawędzi nie zawęzić. I znowu pętelkę podstawową robię. Tutaj sobie przekładam. I robię pierwsze oczko ścisłe. Następnie wybieram kolejne oczka, które tutaj akurat widać, czyli pobieram jedno oczko z tej strony, drugie oczko z tej strony i przekładam. I tutaj zachowuję luźne naprężenie nici, żeby mi się właśnie
wszystko tutaj nie zawęziło. I dosłownie oczko po oczku, aż dojdę do końca tej tutaj krawędzi pierwszej. Staramy się właśnie to robić bardzo luźno i patrzymy dokładnie, gdzie jest nowe oczko, żeby się nie wbić 2 razy. Oczywiście można też z trzecikłą, jak Wam tutaj pasuje. Ja wybieram szybszą metodę i prostszą, jak dla mnie. Tutaj akurat Wam to pokazuję, ponieważ to samo będziemy robić w drugiej części, to samo będziemy robić, tak samo będziemy zszywać panele boczne, z tym, że no tutaj mamy ułatwione zadanie, bo mamy oczka, ładne łańcuszka, ale nie wszystkie krawędzie takie mają. Tutaj po prostu trzeba będzie wybierać dowolne krawędzie tak, żeby zszyć. I tutaj jeszcze mam dosłownie 2 oczka, tu jest jedno. No i tu mam ostatnie i w ostatnie. I to by było na tyle. Odcinamy ciach i zamykamy. No i to samo robicie z drugą częścią. I dopiero teraz można założyć na siebie tą część i sprawdzić, jaką długość rękawa możecie robić. Ja tutaj muszę jeszcze zrobić 2 rękawy, więc nie mam gotowe. Natomiast teraz już można też zająć się obrębieniem tutaj tej części tego dekoldu. A jeśli chodzi o dekolt, to wiadomo, że tutaj ciężko jest zrobić jakikolwiek ściągacz, bo jest włóczka taka, jaka jest. To jest luźna bluzeczka, więc u mnie dekolt jest duży, natomiast oczywiście kształtem może jeszcze nie przypomina ładnego dekoltu, dlatego ja postanowiłam obrębić go. Będę teraz używała mniejszego szydełka, 5 mm, można nawet wziąć jeszcze mniejsze. Ja chcę go delikatnie zaokrąglić i zawęzić, więc wbijam szydełko w miejscu, w którym mam tutaj łączenie na ramionach. Może być to tutaj, może być dalej, w zasadzie wszystko jedno. Doczepiam sobie włóczkę i będę używała tutaj oczek ścisłych z narzutem. Będę się wbijała w dowolne miejsca, w dowolne pętelki, w taki sposób, żeby ładnie to zaokrąglić, żeby nie był taki szeroki i tak jak mi pasuje, bez dokładnego jakiegoś podawania Wam gdzie, po prostu tak jak ładnie pasuje, tak jak wychodzi, tak się wbija. I robię tak, robię narzut, tu widzę pierwszą pętelkę, więc przeciągam i tutaj przeciągam sobie, tą pierwszą pętelkę sobie zaznaczę, bo może się okazać, że będę musiała zrobić 2 okrążenia. To wszystko wyjdzie mi w trakcie. No i sobie robię dalej, czyli w dowolne miejsca, tak jak czuję, że będzie pasowało, pobieram sobie tutaj te boczne pętelki w różnych częściach tutaj, niezależnie gdzie wypada, po to, żeby sobie właśnie tak ładnie zaokrąglić ten dekolt. Jeśli chcecie go zmniejszyć, to po prostu trzeba nie robić tak dużo tych pętelek, czyli zawężać, czyli nie blisko siebie, tylko oddalać. Tutaj to na przykład oddalać wkładanie tego szydełka. Im mniej oczek zrobicie, tym więcej tak naprawdę będzie tego zawężenia. To wszystko zależy, jak tutaj Wam ma się układać dekolt. Bez żadnego planu robimy sobie tak, jak tutaj czujemy, że wbijamy szydełko w dowolnych tutaj miejscach. Zobaczcie, ta włóczka jest o tyle fajna, że naprawdę nie będzie widać, jak Wy tutaj się wbiliście, co Wy zrobiliście, bo po prostu wszystko to jest jedno wielkie futro i taki chaos, można powiedzieć, uporządkowany, jeśli tak można powiedzieć w ogóle. No i tutaj akurat ta część, gdzie mamy dolny panel, to ona jest tutaj, ma oczka, więc staram się wbijać w te oczka, każde oczko po kolei i przerabiać sobie tutaj węziej, żeby jednak ten dekolt nie był u mnie taki szeroki, żeby się oczka nie rozszerzały. I każde po kolei, dokładnie dookoła. I zrobię sobie tą część dookoła, zmierzę i zobaczę, czy chcę jeszcze jedno takie okrążenie, czy jedno wystarczy. Bo tak naprawdę to nie ma być dekolt jakiś ściągaczowy, tylko po prostu wyrównanie tego dekoltu. Tutaj już wchodzę na część boczną, więc znowu muszę sobie dobierać pętelki, te, które tutaj
mi pasują, bez koniecznie patrzenia, które tutaj są z oczka, bo tutaj z bocznej części nie mamy takich oczek. I zaraz z powrotem wejdę na panel tylny, gdzie znowu mam oczka. Tutaj warto sobie przy tym łączeniu zrobić tak głębiej, żeby nie było dziury. I dalej dookoła. No i zobaczcie, ja zrobiłam tylko jedno krążenie zawężające i już mi tak naprawdę tyle wystarczy. To ma być delikatne zawężenie dekoltu, delikatne tutaj wyodrębnienie tego takiego łuku. No jeżeli już uznacie, że nie robimy drugiego rzędu, to po prostu zaczepiamy włóczkę i kończymy. Jeśli chcielibyście drugi rząd, można dosłownie wbijać się jeszcze raz w te same oczka, które już zrobiliście i przerabiać sobie dalej. Ale ja, tak jak mówię, tutaj mi wystarczy, bo to jest delikatna bluzeczka. Połączyłam sobie z tym oczkiem, przerobiłam. No i teraz oczywiście już odcinam i kończę. Tu nawet nie ma jak zobaczyć, gdzie tu jest koniec i początek, bo taki plus jest tej włóczki, że niczego nie widać, żadnych błędów, więc tutaj wszystko dozwolone. Dobra, ja już oczywiście to zszywałam na prawej stronie, także tutaj, znaczy ten dekolt wykańczałam na prawej stronie, żeby tutaj już ładnie wyglądało. Natomiast w dalszej części trzeba wykonać rękawy. Rękawy, które będziemy następnie wszywać też już na lewej stronie, tutaj tą krawędź będziemy, przepraszam, tutaj mi się niestety poruszyło, będziemy wszywać rękaw. Ja, tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja go na razie tworzę, za chwilę do Was wrócę, ale już mniej więcej wiem, na jaką długość potrzebuję i ten rękaw w połowie będę wszywać tu i tu, ale to dopiero za chwilę. Ok, ja już skończyłam 2 moje rękawy, jeden z nich już wszyłam. Tak naprawdę, tak jak wcześniej Wam wspominałam, wszywam dokładnie takim samym sposobem jak tą część, z tym, że pobieram oczka, które są dla mnie stosowne. Tak to mniej więcej wygląda, że po zrobieniu rękawa, to jest moja góra, tu gdzie kończyłam. Oczywiście tu jest początek tej długości rękawa. No i trzeba sobie po prostu go dobrze rozłożyć na równo, policzyć połowę oczek tutaj, połowę oczek tutaj, sprawdzić, czy macie taką samą odległość tutaj, co tutaj, żeby oczywiście po złożeniu rękaw był równy. To jest tak naprawdę takie wszywanie, powiedzmy, chaotyczne, ponieważ, tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj naprawdę w ogóle nie widać, która strona jest prawa, która jest lewa, jak te nitki poszły, także tutaj, kurczę, akurat można sobie trochę odpocząć od takiego dokładnego zszywania. To jest taki chaotyczny sweter, więc zobaczcie, że ja sobie tutaj już wbiłam szydełko, przeciągnęłam i przerabiam. Staram się też luźno to zaciągać tutaj te oczka, żeby mi nie zmniejszyła się tutaj szerokość. Czyli też w miarę po prostu wyciągam włóczkę tutaj, żeby te oczka były szersze, większe, żeby to się nie zacisnęło zbytnio. No i tak całość ma mnóstwo różnych dziur, więc tutaj akurat jedna więcej, to tylko większy, ładniejszy wzór. I cały czas sobie tak samo wszywam, pobierając z tej strony dowolne oczka. Tak jak tutaj widzicie. Tylko staram się właśnie robić tak, żeby najpierw spiąć sobie i widzieć, jak to równo idzie, żeby tutaj nic nie przeoczyć. I słuchajcie, tak samo robi się po wszyciu tych rękawów, tak samo składamy sobie sweter na boku i zszywamy sobie część boczną, też dosłownie oczkami ścisłymi w dowolne tutaj miejsce. Także tutaj akurat jest najprostsze zszywanie, bo po prostu niczego nie będzie widać. Nawet jak będzie brzydko, to też nie będzie widać. To jest takie zszywanie. Natomiast, tak jak Wam wcześniej wspominałam, po zszyciu po prostu składamy sweter już docelowo tak, jak ma wyglądać i oczywiście na lewej stronie też zszywamy sobie. Ja mam taką technikę, że złączam sobie te dwie krawędzie, tutaj te boczne szwy, żeby mi się zeszły i zszywam najpierw na przykład rękaw, że idę od tej strony, również żebym miała pewność, że idzie równo z tej strony i na bieżąco równam sobie tą krawędź, żeby oczywiście mi równo tutaj wszystko zeszło się. I tak samo robię, później odcinam włóczkę i z powrotem zszywam od tej krawędzi, żeby się nie okazało, że na koniec mi wyjdzie o tak. Czyli zaczynam od tej strony i sobie wszystko tutaj wyrównuję.
Tutaj mam dosyć długi tą bluzeczkę, więc ja prawdopodobnie będę zaciskała te oczka, tak żeby one nie były takie szerokie. Będę je ściskała, żeby sweter mi się nie wydłużył, ale to oczywiście od Was zależy, jak sobie go zszyjecie, czy ciasno, czy luźno, w zależności od tego, czy ma być krótszy, czy dłuższy, jak chcecie. Ta krawędź właśnie może zostać zawężona poprzez właśnie ściskanie tych oczek, ściskanie, żeby właśnie boki były takie bardziej zawężone. Ja dokończę tą część i pokażę Wam, jak to u mnie już wyszło. Ok, ostatecznie moja bluzeczka, mój sweter już jest zszyty. Wszystko, słuchajcie, tak naprawdę pięknie wygląda, bo każde niedociągnięcia są wpisane po prostu w ten sweter, tą bluzkę. Tutaj nie ma prawa się nic nie udać, bo nawet jeśli są brzydkie oczka, to takie mają być. Ja już wszystko zszyłam, ładnie wyszło, natomiast jeżeli chcielibyście obrębić sobie jeszcze dół i rękawy, choć ja tego nie robię, bo to ma być takie bardzo luźne, wręcz szarpane, to można to zrobić dokładnie takim samym sposobem jak ten dekolt, czyli doczepić sobie włóczkę na samym końcu, gdzieś z boku i jeszcze sobie obrębić dół lub też właśnie rękawy. Ja natomiast tego nie robię, bo już zmierzyłam, pasuje, także jestem mega zadowolona, pomimo że myślałam, że wyjdzie z tego niezły chaos, to powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Na pewno będzie jeszcze ładnie wyglądać w innych kolorach, także ja serdecznie Wam dziękuję, zachęcam, zapraszam, dziękuję. Pa, pa.